Czołem stalkerze. Dawno temu, tak dawno, że nawet najstarsi starzem widzowie mogą tego nie pamiętać i pewnie nie pamiętają, mieliśmy bardzo chujowy materiał o grze, która może być uznawana za protoplastę stalkera. Tamten materiał miał mieć dwie części, ale pewien rozspalowany dysk postanowił się wziąć i zesrać wkrótce po publikacji pierwszej, no i ja strzeliłem wtedy focha nie byle jakiego, bo trwającego łącznie kilka lat, no ale teraz ciepło jest, jakiś taki optymizm mi się udzielił, chyba z uwagi na to, jak dobrze przyjęliście ten nasz powrót. Dzięki jeszcze raz. No i postanowiłem do tego tematu wrócić, skoro już i tak zostaliśmy zmuszeni do powrotu do wielu tematów, jakie mieliśmy za sobą. Pierwotne wideo być może nie było wcale takie złe, ale wydaje mi się, że ten materiał z uwagi na lepsze wgryzienie w temat i też wiele nowych informacji, które udało mi się wygrzebać, będzie dużo lepszy. A zaczniemy sobie tam, gdzie zaczynamy zazwyczaj, czyli na początku. W latach 90. ubiegłego wieku tak w Ukrainie, jak i w wielu innych krajach prężnie rozwijała się demoscena. Młodzi pewnie nie pamiętają, bo jak mają pamiętać? Starzy z uwagi na problemy z pamięcią raczej też nie, ale demoscena to taka specyficzna subkultura, której początki sięgają już lat 80. ubiegłego wieku. W ramach działań demosceny organizowano demoparty, gdzie ludzie prezentowali swoje dzieła, wymieniali się opiniami i nawiązywali nowe znajomości. Temat jest szeroki jak uśmiech Burera Kamila na widok dobrze nawilżonego mięsacza, ale wydaje mi się, że na potrzeby tego materiału nie ma sensu mówić o nim więcej, chociaż jednocześnie polecam go obadać, ponieważ jest to kawał historii i w zasadzie już chyba dziedzictwa kulturowego wielu krajów. Na jedną z takich demoscenowych imprez wybrał się niejaki Roman Wood, znany już wówczas w środowisku z uwagi na stworzenie dema Nosferatu, które widzicie teraz na ekranie, jakie na pewnym demoparty w 1996 roku zajęło pierwsze miejsce. Spotkał tam Siergieja Zabariańskiego, zajętego wówczas przygotowywaniem nowego silnika, w wielu miejscach przypominającego świeżutki jeszcze wtedy Quake Engine. Zabariańskiemu nie brakowało ambicji i próbował zrobić wszystko, by jego technologia była jeszcze lepsza niż Quake Engine, no ale oczywiście brakowało mu zasobu. Po spotkaniu z Wootem panowie szybko doszli do wniosku, że najlepszym sposobem na rozwinięcie tak silnika, jak i swoich umiejętności będzie po prostu stworzenie na nim od razu jakiejś gry. Wybór padł na szalenie popularny wtedy gatunek strzelanek, ale zanim przyszła pora na samą produkcję, należało najpierw dopieścić technologię. Zabariański wrócił więc do kodu, Wood zajął się renderowaniem obiektów i ruchem tych obiektów, no ale niestety jakiś czas po rozpoczęciu prac wszystko trafił szlak, bo przyszłym deweloperom najzwyczajniej w świecie brakowało odpowiednich umiejętności, by dokończyć pracę. Wood dalej siedział na demoscenie, ale jednocześnie pracował nad rozwijaniem się, dzięki czemu mniej więcej rok później, można powiedzieć, panowie wrócili do siebie, że tak to dwuznacznie ujmę, i zajęli się kolejnym projektem, którym był zupełnie nowy silnik, mający napędzać ich grę. Jego robocza nazwa, Vital Engine ZL od pierwszych liter nazwisk jego twórców, przetrwała aż do premiery debiutanckiej produkcji 4 lata później. Podział obowiązków między twórcami był jasny. Roman poświęcał uwagę głównie kwestii renderowania, a Siergiej ogarniał kolizję, dźwięk oraz obiekty. Projekt ciągle miał konkurować z popularnymi ówcześnie rozwiązaniami, takimi jak Quake Engine oraz Unreal Engine, ale w odróżnieniu od nich miał oferować na przykład zaawansowaną fizykę. Zabariański w wywiadach z drugiej połowy lat 90. wyliczał zalety Vital Engine'u. Wszystkie obiekty w grze miały masę i mogły wchodzić w interakcję z innymi. Winda na przykład była w stanie podnieść określony ciężar, a powyżej tego ciężaru nie ruszyć wcale lub uszkodzić się, natomiast automatyczne drzwi były w stanie zgnieść coś lżejszego i mniej trwałego niż one same. Takie elementy, takie dość niespotykane elementy w tamtych czasach miały budować wiarygodność świata przedstawionego, no i choć ten świat przedstawiony nie był jeszcze w żaden sposób określony, to plany funkcji silnika bardzo przypominały wyprzedzającego swoje czasy Trespassera 1998 roku. Swoją drogą na pewno są z nami dinozaury, omen omen, pamiętające czasy tej gry, tylko pytanie, czy jest z nami ktoś, kto siedzi w ciągle żyjącej społeczności Trespassera? Jeśli tak, to pozdro, wracamy do tematu.
tematu. Vital Engine miał być kombajnem wyposażonym w rozmaite edytory, dzięki którym stworzenie gry nie będzie wymagało używania czegoś ponad oprogramowanie samego silnika. Najpierw tworzysz poziom w edytorze do tworzenia lokacji, następnie w drugim edytorze postacie, w trzecim pozostałe asety, w czwartym zadania, a potem zbierasz to wszystko do kupy, zaciągasz do kolejnego edytora, no i sklejasz grę. Brzmi podejrzanie znajomo? Całość obsługiwało się podobnie do 3ds Maxa, a równolegle do rozbudowywania silnika powstawała debiutancka produkcja z niego korzystająca. Na tym etapie nie było wiadomo o niej zbyt wiele. Twórcy roboczo ochrzcili ją mianem Prophecy, jednak kiedy tylko prace nad pierwszym szkicem scenariusza dobiegły końca, przechrzczono ją natychmiast na Venom. Szybko okazało się, że Venom, podobnie zresztą jak jego twórcy, ma nieco większe ambicje i wcale nie chce być zwykłą strzelanką, a próbuje zostać przekonującą symulacją, nazwijmy to w ten sposób. Może jeszcze nie immersive simem, ale Zabariański podkreślał, że nie chce iść na skróty i tanie kompromisy. Postacie miały nie poruszać się jednostajnie, tak jak w innych grach, a przyspieszać i zwalniać podczas ruchu, co miało wpływ na gameplay. Transport windami, znowu wraca temat wind, wymagał użycia odpowiedniego przycisku, a nie tylko stawania we właściwym miejscu, kiedy gra nas o to poprosi, natomiast komputery znajdowane w świecie Venoma miały mieć własny, prosty jak budowa cepa system okienkowy, z którym gracz mógł wchodzić w różne interakcje. Również sztuczna inteligencja w Venomie miała błyszczeć, a zarówno wrogowie, jak i postacie niezależne dostały na tyle dużo wolności definiującej różne schematy ich zachowań, że obliczanie struktur SI dla średniego poziomu potrafiło zająć nawet 7 godzin na poczciwym Pentium 2 400 MHz. Tak imponująco brzmiące plany nie umknęły uwadze jednemu z ukraińskich studiów, jakie do tej pory nie miało na koncie wielu sukcesów, ale rozglądało się mniej więcej w tym samym czasie za nowymi możliwościami rozwoju. Tu odsyłam Was do materiału o historii GSC Game World, jaki dzięki nieuprzejmości bombardującego nas copystrajkami StarTeam.pl dostępny jest teraz tylko w formie tekstowej na centrum Zony.pl. Wydawać by się mogło, że GSC radzi sobie dobrze, wydając gry takie jak Tom i Jerry, Przyjaciele na zawsze, część druga. Том и Джерри, друзья навек. Ale w Rosji, mającej przecież ogromny wpływ na gospodarkę Ukrainy, rozkręcił się wtedy niemały kryzys finansowy, który oczywiście nie pozostał bez znaczenia dla sytuacji GSC. Prawdę mówiąc, gdyby nie reorganizacja i reorientacja na rynek zachodni, najprawdopodobniej firma by nie przetrwała. Твой путь завершается. Иди ко мне. Po porzuceniu tej abominacji, jaką był Doomcraft, czyli połączenie Warcrafta i Dooma, studio zaczęło rozglądać się za różnymi możliwościami, które pozwolą mu rozwinąć skrzydła. No i w ten sposób szef GSC, Siergiej Grigorowicz, po spotkaniu z duetem Zabariański-Wood wyraził chęć kupienia licencji na Vital Engine ZL. Ostatecznie do tego doszło, ale na użyczeniu samej technologii współpraca między panami się nie zakończyła. Twórcy Vitala niedługo później dołączyli do GSC i kontynuowali pracę nad swoim dzieckiem, ale jednocześnie nie byli w stanie tworzyć dalej samej gry bez nowych ludzi. Obydwaj zajmowali się w zasadzie tylko programowaniem, więc stronę, nazwijmy to artystyczną Venoma, wsparł Andrzej Prochorow. Ten sam Andrzej, który kilka lat później odejdzie z firmy, by założyć 4A Games i rozpocząć pracę nad egranizacją powieści Metro 2033 Dmitrija Głuchowskiego. Prochorow zaproponował dwie znacząco różne koncepcje na grę. Jedna oparta na Pikniku na skraju drogi braci Strugackich, a druga na Władcach marionetek Heinleina. Nad wszystkim unosił się duch Predatora oraz innych filmów science fiction z lat 80. i 90., które cieszyły się sporą popularnością w GSC. Choć koncepcje Prochorowa były zgoła odmienne, to opierały się mniej więcej na tym samym pomyśle. Kosmiczne pasożyty trafiły na Ziemię, wśród wszystkich żyjących jeszcze ludzi wyselekcjonowano jakichś tam śmiałków, jacy mają odesłać glutowate spierdoliny z powrotem tam, gdzie nikt nie usłyszy ich krzyków, ani właściwie żadnego innego krzyku. Ostatecznie wygrała koncepcja z Władcami marionetek i jak po latach przyznawał sam Prochorow, dobrze, że tak się stało. Gdyby było inaczej, to bardzo możliwe, że to, co poznaliśmy ostatecznie jako Stalkera, powstałoby właśnie na Vital Engine, który, co też potwierdzał Prochorow, nie byłby w stanie udźwignąć takiego pomysłu tak, jak zrobił to później X-Ray. Mimo niemałego wsparcia ze strony GSC, na tym etapie wcale nie było panom łatwiej. Zabariański ciągle podchodził do sprawy ambitnie, być może troszkę zbyt ambitnie, próbując zdeklasować tytuły, jakie uważał za swoją największą konkurencję, czyli Quake'a oraz z drugiej strony
pierwszego Half-Life'a. We wszystkich wywiadach podkreślał jednocześnie, że nie planuje zrobić klona tych produkcji, a coś, co będzie co najmniej na tym samym poziomie. Do wiosny roku 2000 do zespołu dołączyli jeszcze Ilja Iwaszczenko oraz dwóch Siergiejów, Karmalski oraz Biełow, natomiast prace powoli posuwały się do przodu. Tymczasem jeden z wczesnych buildów gry, ochrzczony Venom Hardware Test, wylądował w internecie, no i każdy, kto chciał oraz dysponował wystarczająco potężnym łączem, mógł się przekonać, jak GSC planuje zrewolucjonizować rynek taktycznych strzelanek. W 2001 roku Zabariański i Wood zaczynali powoli myśleć o tym, co będzie po Venomie. Wiedzieli, że Vital Engine ZL jest w stanie udźwignąć spore mapy, a choć silnik był w zasadzie ukończony, to chcieli go ciągle udoskonalać. Vital Engine 2, jak roboczo nazwano ten projekt, miał być konkurencją dla Unreal Engine'u 2, jeśli chodzi o grafikę, i wspomnianego wcześniej Trespassera, jeśli chodzi o fizykę. Do tego animacja szkieletowa, mimika twarzy, widzialny obszar zwiększony do 1 km, wolumetryczna mgła, lepsze niebo, lepsza woda, a także 5000 wielokątów dla jednej postaci. Dla porównania, w pierwszym Halo główny bohater miał tylko 2000 wielokątów, a już w Medal of Honor Allied Assault na jednego żołnierza przypadało 4096 wielokątów. Panowie chcieli dorównać najlepszym i pozostać ze swoją technologią w czołówce, czemu oczywiście trudno się dziwić. Gdy kończyli pracę nad Venomem, zaczynali już myśleć o kolejnej produkcji w nieco innym klimacie lub o Venomie 2, ale tylko pod warunkiem, że jedynka sprzeda się nieźle. 14 lipca 2001 roku GSC podpisało umowę z Virgin Interactive, jakie miało być wydawcą Venoma, ale na wschodzie wyłączność pozostawała w rękach Russo Bit-M. Jednocześnie przy rejestracji nazwy pojawiły się dość duże problemy. Okazało się, że słowo Venom zostało zaklepane przez firmę produkującą akcesoria komputerowe, więc po pewnym czasie zaproponowano alternatywę – codename Outbreak. Mniej więcej 2 tygodnie później, 28 lipca, GSC na stronie internetowej projektu umieściło lakoniczną informację o zmianie jego nazwy. Taka roszada pod koniec produkcji wymusiła drobną nerwówkę spowodowaną koniecznością przerobienia różnych menusów, korekty grafik i innych tego typu elementów, ale poszło to w zasadzie stosunkowo sprawnie. W sierpniu 2001 roku gra była już właściwie ukończona. Ostatecznie premiera debiutanckiej strzelanki GSC na debiutującym również Vital Engine'ie odbyła się 12 października w Wielkiej Brytanii, a 2 dni później w Stanach Zjednoczonych. Nieco wcześniej, bo 8 października tytuł dostali gracze z krajów WNP i tamtejsza edycja ostatecznie ukazała się pod jeszcze innym tytułem – Venom Codename Outbreak. W recenzji Eurogamera jej autor stwierdził, że Codename Outbreak ma potencjał do bycia świetną strzelanką, odpowiedzią na Operation Flashpoint utrzymaną w klimacie science fiction. Niestety problemy ze sztuczną inteligencją, z wykrywaniem kolizji i też niektóre głupawe decyzje dotyczące projektów poziomów zbiły ostateczną ocenę, a gra dostała tylko albo aż 7/10. Podobne narzekania na SI, ale także poprawę znajdziemy w 68 numerze CD Action. Piętnujące niekonsekwencje zastrzeżenia można mieć również do oprawy audiowizualnej. Codename Outbreak oparto o tworzony przez GSC Game World Engine, zwany Vital Engine ZL, który pozwala na stworzenie w miarę wiarygodnie prezentującego się świata. Jednak tylko w miarę. Nie trzeba długo patrzeć, by stwierdzić, że widywaliśmy już ładniejsze gry. Nieco dalej dowiemy się, że mimo nastrojowego początku tytuł szybko traci klimat i tempo, przez co finalnie otrzymał 7/10. I generalnie rzecz ujmując, debiutancka strzelanka GSC zebrała w zasadzie mieszane opinie. Jednym podobała się bardzo, innym zdecydowanie mniej, ale ostatecznie zebrała całkiem przyzwoite oceny. W sierpniu 2001 roku, na kilka miesięcy przed premierą, Zabariański i Wood założyli firmę Deep Shadows, pozostając jednocześnie oczywiście w strukturach GSC. Nowa spółka miała zająć się Vital Engine'em 2, no a wkrótce, jako że Venom sprzedał się całkiem nieźle, powstającym w fazie wczesnych koncepcji Venomem czy też Codename Outbreak 2. Nie wszystko jednak poszło tak łatwo, ponieważ już 24 października tego samego roku duet z Deep Shadows opuścił GSC, a choć Venom 2 istniał jeszcze przez jakiś czas, to finalnie nigdy nie ujrzał światła dziennego.